Cześć! Słyszeliście na pewno o takiej nowej modzie, która nazywa się Winter Sewing. Może później opowiem Wam nieco więcej o niej, ale ja dzisiaj zastosuję tą właśnie metodę, chociaż nieco zmodyfikowaną. W dzisiejszym odcinku wystąpią plastikowe butelki, ziemia do wysiewu, taki oto sznureczek, świeżo pobrane nasiona pomidorów oraz takie oto znaczniki wykonane z miskanta olbrzymiego. No to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Mam zamiar zastosować dzisiaj zmodyfikowaną wersję Winter Sewing, a mianowicie wysieję sobie moje pomidorki, nasiona moich pomidorków bezpośrednio tutaj w mojej szklarni. Za pomocą sznurka wyznaczyłem sobie wzdłuż mojej szklarni odcinek, na którym umieszczam teraz znaczniki, tak aby mój pomysł miał ręce i nogi i wszystko było równiutko. Znaczniki już umieszczone, chociaż bardzo słabo to widać na tle tych liści miskanta olbrzymiego, które stanowią ściółkę tutaj w mojej szklarni. No ale tak pro forma pokazuję Wam, że jest to zrobione, więc wszystkie proporcje będą tutaj zachowane i wszystko będzie bardzo równo. Teraz jeszcze moje świeżutko pobrane nasionka wrzucę sobie tutaj do wody. Niech się wymoczą jakąś chwilkę, a ja spróbuję opowiedzieć, na czym polega metoda Winter Sewing. Być może wiecie, polega ona na tym, że w skrócie wysiewamy nasionka jeszcze zimową porą, na przykład w plastikowej butelce, w której oczywiście jest ziemia. Po umieszczeniu nasionka w takiej właśnie butelce przenosimy ją bezpośrednio do ogrodu, gdzie nasiona kiełkują zgodnie z rytmem natury. Oczywiście odbywa się to troszkę wolniej niż w warunkach domowych, ale za to nasiona podobno są bardziej odporne na choroby i tak ogólnie lepiej przystosowane do późniejszego wzrostu. Ja pobrałem sobie nasiona z takiego sklepowego pomidora, ponieważ na bazie doświadczeń uważam, że takie nasionka są najlepsze. Teraz odetnę sobie spody tych plastikowych butelek, które tutaj mam w tej siatce. A dlaczego, to zobaczycie za chwilę. W metodzie Winter Sewing, takiej klasycznej, robi się to podobnie, z tym, że ucina się tą butelkę mniej więcej w połowie, tak aby można było do tej dolnej części wsypać ziemię, umieścić tam nasionko i przykryć wszystko górną częścią tej plastikowej butelki. Muszę się jednak przyznać, że mimo że zastosuję taką oto metodę wysiewu, wysiałem również w sposób klasyczny nasionka pomidorów. W moim mieszkaniu są one już przygotowane, jeszcze nie wykiełkowały, ale jeśli ta metoda by się nie powiodła, będę zabezpieczony, mając w domu sadzonki rezerwowe. Zresztą wysiałem sobie również pomidory koktajlowe, które tutaj po lewej stronie później sobie posadzę, a te nasiona z pomidora sklepowego powędrują na prawą stronę mojej szklarni. No dobrze, może nie będę tutaj pokazywał, jak tnę spody tych butelek. Dokończę jeszcze tą jedną, a całą resztę wytnę sobie już poza kamerą. Plastikowe butelki są już pozbawione tych spodów, więc umieszczę je sobie tutaj na tych znacznikach, tak żeby widzieć, jak to mniej więcej
będzie wszystko wyglądało. No to macie pogląd, więc zaczynamy. Moja metoda różni się tym od klasycznego winter sowing, że ja moje nasionka wysieję sobie już tutaj bezpośrednio w glebie. Wykopię sobie delikatny, taki nieduży otworek po to, aby później umieścić w nim taką bardziej wartościową ziemię, właściwie ziemię do wysiewu, która powinna przyspieszyć proces kiełkowania tych moich nasionek. Taki niewielki otwór wystarczy. Ta ziemia jest w sumie całkiem fajna, ale nie zaszkodzi tutaj uzupełnić taką bardziej wartościową ziemią, którą mam tutaj właśnie w wiaderku i też w sumie niewiele jej tutaj wsypię. No może jeszcze jedną łyżkę i to w sumie wystarczy. No dobra, teraz jeszcze troszkę podleję, aby nasionko miało fajne warunki do kiełkowania. No i teraz umieszczę sobie tutaj nasionko. Zrobię może taki niewielki dołeczek i umieszczę w nim tylko i wyłącznie jedno nasionko. Jestem bardzo ciekawy, czy w takich warunkach wykiełkuje. Moje nasionka solidnie się już wymoczyły. Ja wybieram takie najbardziej dorodne, najgrubsze nasionko, mając nadzieję, że wyrosną z niego właśnie takie dorodne pomidory. Teraz umieszczę sobie z powrotem ten znacznik, a na tym znaczniku butelkę, która będzie taką mini szklarenką dla tego nasiona. Tam w środku będzie i ciepło, i wilgotno. Dodatkowo opatulę to jeszcze tymi liśćmi miskanta olbrzymiego. No i czekam na efekty. Jak widzicie, moje mini szklarenki w mojej dużej szklarni już są. Jestem bardzo ciekawy, jak w takich warunkach poradzą sobie te nasionka pomidorów. Czy wykiełkują one troszkę później? Tak mi się wydaje. No ale to się dopiero okaże. Poinformuję Was o wszystkim w jednym z kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!